Cześć, witaj na kanale Freaktoys. W dzisiejszym odcinku Śródziemie spowije mrok, bo to przyszedł czas, aby powstał Pan Ciemności, czyli tytułowy władca pierścieni o imieniu Sauron. Zapraszam na recenzję. Dzisiejsza recenzja będzie wyglądała nieco inaczej niż zwykle, ponieważ Sauron jest figurką do złożenia i nie posiada swojego opakowania, a więc odcinek zaczniemy od jego złożenia. Na wstępie dodam, że do skompletowania wszystkich części potrzebowaliśmy 6 figurek, które były podzielone na 3 serie. W serii pierwszej byli to Gimli oraz Legolas, w drugiej Frodo i Nazgul, a w trzeciej Aragorn oraz Ork z Mori. Recenzję wszystkich tych figurek znajdziesz na tym kanale i serdecznie Cię do tego zachęcam. Możemy zaczynać. Na początek przypniemy obie nogi do miednicy. Zbroja w tym miejscu posiada kilka ostrych krawędzi, więc warto uważać na palce. Mocowania nóg są dosyć sporych rozmiarów, a zatem trzeba użyć trochę siły. Kiedy nogi są już na miejscu, zajmiemy się złączeniem torsu, gdzie pojawia się staw kulkowy, więc nie powinno sprawić to problemu. Do tej czynności polecam też ściągnąć naramienniki, aby było wygodniej. W tej formie łatwiej będzie też nam wpiąć obie ręce, bo naramienniki by nam w tym przeszkadzały. Zajmijmy się teraz peleryną. Aby ona znalazła się na swoim miejscu, musimy wypiąć ten podłużny element z pleców, a następnie na 3 bolce nałożyć przygotowane 3 wcięcia w pelerynie, po czym całość z powrotem przypiąć do pleców. Przyszedł czas na głowę, która również jest zamocowana na stawie kulkowym. Warto uważać tutaj na te rogi, aby ich nie połamać. Zostały nam 2 ostatnie elementy, czyli naramienniki, które lubią wypadać i chyba skuszę się, aby przykleić je na stałe, oraz broń Saurona, czyli buława, którą możemy zamocować tylko do lewej dłoni. Palce są tam dosyć sztywne, ale da radę to zrobić. I tak oto powstał władca Mordoru, Sauron. Przejdźmy teraz do mierzenia wielkości. Figurka Saurona została stworzona w skali 7 cali, ale jak wiemy Sauron był wielką postacią, a więc sprawdzimy teraz, jak to przełożyło się na wysokość w centymetrach. Otóż figurka mierzy 31,5 cm. Dla porównania przygotowałem 2 inne figurki w 2 różnych skalach. Pierwszą z nich będzie 6-calowy Kapitan Ameryka z serii Marvel Legends od Hasbro, natomiast drugą figurką będzie 7-calowy Red Hood z gry Arkham Knights od McFarlane Toys. Jak widzimy, figurka Saurona jest praktycznie 2 razy większa i to właśnie tak powinny wyglądać wszystkie figurki do złożenia. Dorzucę tutaj kolejne 2 figurki, a są to Swamp Thing od McFarlane Toys oraz Hulk od Diamond Select. Jak widać, Sauron nadal jest wyższy. A tak oto prezentują się wszystkie figurki, które musieliśmy zebrać, aby złożyć figurkę Saurona. I muszę przyznać, że razem wyglądają świetnie, ale to dopiero początek naszej przygody z figurkami z filmu Władca Pierścieni. A więc subskrybuj kanał, aby tego nie przegapić. Jedynym akcesorium, jakie dostajemy do tej figurki, jest broń Saurona, czyli buława. Jednoręczna broń obuchowa, mierząca 14 cm, wyposażona w 6 ostrzy. Buława świetnie leży w dłoni figurki i nadaje jej jeszcze bardziej agresywnego wyglądu. Dzięki swojej wielkości figurka Saurona jest bardzo bogata w detale i Diamond Select pokazało tutaj swój kunszt. Począwszy od głowy, która w moim przypadku posiada delikatny defekt w postaci krótszego i krzywego roga na prawej skroni, ale jakoś mi to nie przeszkadza. Reszta hełmu to już klasa sama w sobie. Kiedy zjedziemy niżej, zobaczymy kolczaste naramienniki oraz pancerz klatki piersiowej oraz pleców. Cała zbroja jest w jednolitym metalicznym kolorze i specyficznej fakturze przypominającej żelazo. Na palcu wskazującym prawej dłoni znajduje się jedyny pierścień, który uczynił maga władcą pierścieni, oczywiście w kolorze złotym. Na całych ramionach również znajdują się ostre elementy, niczym u Batmana, z tym, że obrócone w drugą stronę. Na szczególne wyróżnienie zasługuje element osłaniający łokieć. Wygląda super. Miednica posiada dodatkowe płyty osłaniające uda, które przypominają skrzydła nietoperza. Natomiast krocze zasłania coś na wzór kolczugi, a więc i to miejsce jest dobrze osłonięte. Kolana i piszczele to kolejne ostrza, gotowe przeciąć wszystko na swojej drodze. Tak samo jak zakute buty z ostrymi szponami na czubkach, zadartymi ku górze, co czasami wpływa na stabilność figurki. Po założeniu peleryny tył figurki jest całkowicie zasłonięty, a sama peleryna składa się z 3 warstw materiału, idąc ku górze, ale i w tym położeniu Sauron robi spore wrażenie.
A więc wygląd tej figurki to zdecydowanie największy plus zaraz obok jej wielkości, ale za chwilę sprawdzimy, jak to przekłada się na pozowalność. Aby to zrobić, lepiej ściągnąć te naramienniki, ponieważ i tak by odpadły, podobnie jak peleryna. Dobrze, zacznijmy od głowy, którą możemy obracać dookoła, pochylać w dół oraz unosić do góry. Na boki też oczywiście da radę. Ramiona możemy obracać o 360 stopni, unosić od i do ciała. Poza tym mamy pojedynczy staw w łokciu, który pozwala nam na taki zakres ruchu, ale dzięki temu możemy też obracać delikatnie ramieniem na boki. Poza tym możemy też obracać dłonią dookoła oraz pochylać na boki. Poza tym talia jest ruchoma w jednym punkcie i tak jak wspominałem wcześniej, jest to staw kulkowy, dzięki czemu możemy obracać całą figurką na boki, pochylać mocno w przód oraz odchylać w tył. Nogi możemy unosić delikatnie do góry, w tył, na boki, poza tym obracać w udzie, dookoła, zginać w kolanie, gdzie mamy tylko pojedynczy staw i na koniec zostały nam ruchome stopy, góra, dół oraz delikatnie na boki. A więc ta pozowalność nie jest jakaś duża, mogłaby być lepsza, ale jak na figurkę do złożenia nie jest tak źle. Podsumowując, kiedy spojrzymy na Saurona jako gratisową figurkę do złożenia, to zdecydowanie warto było kupić te 6 innych figurek, bo następne figurki z Władcy Pierścienia takich części nie mają, a ich cena wcale nie jest mniejsza. Więc zdecydowanie nie ma na co narzekać, bo ta figurka wygląda pięknie i bardzo mi się podoba. Co do oceny, to dam tutaj mocne 9 na 10 i chciałbym więcej takich figurek do złożenia. Na przykład skrzydlatą bestię, na których latali Nazgule i czarnoksiężnik z Angmaru. Tym bardziej, że już zapowiedziano jego figurkę. To byłoby epickie. Ale czy się zdarzy? Raczej wątpię, bo Diamond Select powoli zaczyna zapowiadać figurki z Hobbita, które raczej sobie odpuszczę. To na dzisiaj wszystko. Zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i do zobaczenia w kolejnej recenzji. Cześć!